Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu z grą Forza Horizon 4 i przed nami kolejne wyzwania dzisiaj, czyli dokładnie podążamy do fabularnych misji. Tym razem będzie to oczywiście, mam tu zaznaczone, British Racing Green, a jedziemy dzisiaj sobie oto takim ładnym czarnym Lotusem. Jest to chyba jeden z samochodów tych zapomnianych, które mamy okazję sobie odblokować poprzez odnalezienie jej gdzieś tam na mapie. Ale no niestety raczej tym samochodem dzisiaj dużo nie pojeździmy, a więc wbijamy do kolejnej misji. Mamy tutaj chyba rozdział 1 zrobiliśmy, wtedy mieliśmy Aston Martina, tym razem będzie to... This is shaping up nicely. Time for a change of pace though. At least at first. Land Rover. The next segment is about Land Rover, and we'll be starting out with the Type 3. Okej, Type... O, to jest chyba jeden z tych, którymi jeździłem. Miałem okazję już nim pojeździć. Mam chyba go przerobionego do klasy takiej dosyć wysokiej. Znaczy nie wiem, czy to dokładnie ten Type 3, czy ten typ trzeci, Land Rover, czy coś the British innego. sports utility vehicle. But before that, they were actual utility vehicles. Solid, tough trucks, unstoppable over almost any terrain. In 400 meters, turn left. The Land Rover Type 3 marks the point where that shift begins, and we'll be looking at what that meant. Próbujemy tutaj jakoś tak skrótem przejechać, bardziej przełajowo. Land Rovers have taken on almost every task imaginable. They've been generators, tractors and ambulances. They've brought peace and carried medicines to disaster zones. They've even been buses. No taki autobus to nie za wielki by był. To mi się tak wydaje. Tylko Over kilku half a pasażerów. million Series 3s were built, and over 70% of those are still on the road today. They were extensively exported and built under license abroad. Belgium, South Africa, even Australia and New Zealand. Kawałek historii na With a temat robust samochodów. chassis and signature Land Rover engineering, the Type 3 also marked the first time that buyers could choose interior options, like seat box protectors and cubby boxes. No ale jest taki bardzo powolniutki. That trend continued, and by 1982, Land Rover were offering the county spec Type 3. Leisure drivers could choose from such luxuries as all-cloth seats, soundproofing and tinted glass. The trend was increasingly clear, and the future of the Land Rover was starting to take shape. If you squinted, you could already see the shape of the first sports utility vehicle, the Range Rover. Dobra, ciśniemy tutaj pod góreczkę. While the stock Type 3 would never be particularly fast uphill, there is almost no hill that it couldn't climb, or down for that matter, if you've put a proper winch on it. Tak mówisz? No to spróbujemy pojechać sobie tutaj przełajowo. No. Wchodzisz. No, ze zjazdem raczej nie powinno być problemu. In 400 meters, turn right. Okej, jesteśmy prawie na miejscu. Jeszcze tutaj troszkę poskaczemy. In 100 meters, I zobaczymy, co dostaniemy teraz. arrive at your destination. Along with the Range Rover, others would follow. Discovery, Defender, and the Freelander. Each a more sophisticated and enjoyable utility vehicle. But none of them were a replacement for the Type 3. They were a different kind of car. No The Type właśnie. 3 was arguably the first sports utility vehicle, an evolution of the design that would lead ultimately to this. The Bowler Nemesis, an off-road racing vehicle that turned into a production SUV, the Nemesis EXR. O kurde. It sports a turbocharged 5-litre Land Rover Jaguar engine, crammed into a carbon fibre chassis with integral roll cage. It even has the grille, headlights and rear lights from a Range Rover.
Ajajajajaj, teraz przesadziłem, ale dobra. Przynajmniej nam mnożnik się nie skasował. No i znowu jedziemy tutaj w kamieniołomach. Ostatnio też w zeszłym odcinku tutaj biliśmy 25 000, tak, dokładnie 25 000 robiliśmy tutaj. Które już w sumie zrobiliśmy, no bo mamy... No tak, no zrobiliśmy. Więc możemy sobie ten mnożnik tutaj ogarnąć, niech on się wbije. Tak dla bezpieczeństwa. If you want to see what the Type 3 would be like if it ever stopped doing important things, Shit. this is it. And it's beautiful. No po takim uderzeniu to raczej... Żebym bez koła jechał. O ile bym jechał w ogóle. Nice. O, wyszło. Dobra, troszeczkę tu jeszcze możemy porozbijać i pobijać sobie te punkciki, ale jest furka bardzo fajna. Nie ma takiego kopa, ale to wydaje mi się, że... No tak, ona jest w klasie A, 756 punktów, więc myślę, że jakby się ją troszeczkę jeszcze podciągnęło, podrasowało. Piękne lądowanie. Okej, a ile mi tu jeszcze czasu zostało? Aha, dobra, już się odlicza. Znaczy nie zauważyłem, nie widziałem, gdzie tu tutaj jakiś licznik jest czy coś. This is an all-terrain supercar. That's the only fair description for this. But that's Not what bad. you get when you build an SUV with Land Rover DNA. Okej, zbieramy kredyty, zbieramy sobie wpływy i lecimy do następnego zadania, do kolejnego rozdziału. Zobaczymy, co tym razem nam się trafi, czym będziemy jeździć. Hope you're enjoying yourself. I know I am. It's great to be able to just focus on telling the story while someone else handles the driving for once. Let's get to the next one. This time, it's Lotus. No, to akurat dobrze się składa, bo my też akurat Lotusem to podjechaliśmy, więc świetnie. O Jezu. Teraz zerwał. Chyba z asfaltem na oponach jedziemy teraz dalej. Lotus Engineering Limited began as many stories in British engineering do, in an old barn. The first Lotus cars were offered as kits. You built them yourself. From 1962, they began to actually build the cars themselves. The Elan Sprint showed exactly what they intended to do. Built around a Strasznie mały steel w sumie backbone with samochodzik. a fiberglass chassis, the Sprint weighed in at a meager 687 kilos parked O on the właśnie. curb. On the road, this translated into brilliant agility and fantastic performance. No właśnie widzę, że jest mały i taki dosyć lekki, ale to bardziej po prowadzeniu to Designer czuję. Colin Chapman famously said, "Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere." He knew what he was talking about. In 100 meters, turn right. No strasznie ma dużo mocy, tak. Szczególnie jak się zbiera, nie? O, autobus. Widely hailed as one of the greatest sports cars of the 1960s, the Elan would be closely studied and emulated, inspiring such masterpieces as the Mazda MX-5. Ciekawe, co dostaniemy po tym The samochodzie. Elan has all the energy, Z tego co wiem, to style, Lotusów tam and mamy enthusiasm dosyć you sporo, would takich expect. dosyć mocnych. Bold, quick and fun. So much so that they put it in the name.
The Elan Sprint was a financial as well as an engineering success for Lotus, validating their approach to design and resulting in a whole family of light, agile roadsters. Which brings us to this, the Lotus Exige. It's heavier than the Elan, admittedly, but it's faster. Much, much faster. No dobra, to dawaj, przejedziemy się, zobaczymy. Touch the pedal, No, ładnie. the Exige responds with instant, relentless acceleration, as you'd expect. With a 0 to 60 time of 3.8 Światełka mi tutaj przeszkadzają and a z top tyłu speed of przy tablicy 170 before upgrades rejestracyjnej. and tuning, the Exige is uncompromising. Poleciał zakręt bokiem. No, te światełka strasznie przeszkadzają, ale dobra, no niech sobie będą, niech sobie mrugają. Trudno, znaczy trudno, no to taki urok. Nie wiem, czy one są źle zamontowane po prostu. So you can really feel the road. A genuinely thrilling drive. And one that isn't afraid to demand you take it seriously. In 400 meters, turn left. Fajne, też fajne autko. Ogólnie te wszystkie fabularne rzeczy, które tutaj sobie wykonujemy, mamy możliwość porównania sobie bardzo ciekawych samochodów, których tak na dobrą sprawę nie zawsze mamy, te samochody nie zawsze mamy w garażu. No i możemy sobie przejechać i w sumie się zainspirować i na przykład sobie coś zakupić. Albo na przykład, nie wiem, urzeknie na jakiś samochód i stwierdzimy, że to będzie nasz samochód, na którym po prostu będziemy jeździć wszędzie, cały czas. Tak jak w moim wypadku są to chociażby no, Mustangi, które w sumie dwa mam takie ulubione, którymi jeżdżę przeważnie. Gdzieś tam sobie, czy to na wyścigach multiplayerowych bardzo często, zwłaszcza, że tam są w tej kategorii A700, czy tam 800. No i tam sobie właśnie jeżdżę tymi moimi Mustangami, bo mam po prostu, no lubię nimi jeździć i tyle. No. Więc dzięki temu możemy sobie posprawdzać co nieco, jak to wygląda na przeprowadzenie takiego Lotusa. No i wydaje mi się, że ten Lotus też całkiem bardzo przyzwoity samochód. And with rumoured launches of 2 new cars in 2020, Lotus looks set to push the benchmark of the experienced sports car well into the next century. Okej, czyli tu nie ma już dodatkowego zadania. Była tylko przejażdżka do punktu, do celu. No ale zawsze ta historia gdzieś tam opowiadana przez naszą panią tutaj historyk, która nam zawsze to wszystko przybliża. No umila ten czas na pewno. Bardzo, bardzo też ciekawe te fabularne zadania. Okej, wbija kolejny poziom i losowanko. No, wydaje mi się, że z tych tutaj jeszcze zmaksowania tych wszystkich fabularnych części, wydaje mi się, że sporo tych losowań jeszcze udałoby mi się tak na dobrą sprawę wyciągnąć hajsu, samochodów i tak dalej, i tak dalej. Dobra, w międzyczasie teraz przechodzimy do... Done much rallying? That's a joke. We've all seen what you've been up to. We're doing the next bit on location. You'll see why when you get there. O, to jest dokładnie ten mój Lotus, z którym przejechałem. No, czyli idealnie. Dobrze się składa, przynajmniej będziemy mieli okazję się nim... przejechać, czyli no zdecydowanie na plus. Ogólnie jak go znalazłem, to on był tak na dobrą sprawę tylko do połowy i to tak od przodu do połowy. Tył miał totalnie rozebrany. Super daleko nie mamy, więc na spokojnie myślę, że dojedziemy. Ajajaj. Nie wiem, ja powinienem wyłączyć te uszkodzenia nawet z tych kosmetycznych i w ogóle zostawić, żeby się nic nigdy tutaj nawet nie rysowało, bo to strasznie mnie denerwuje, jak takimi poobdzieranymi samochodami muszę jeździć. In 400 meters, you will arrive at your destination.
No i oczywiście musiałem drzewo zaliczyć na koniec. Shit. Okej, co my tu mamy? That most American of cars. But the Ford Escort, oh, that's British. And more than that, the Escort would become for many synonymous with Group B. In the 70s, Ford had embraced that destiny so firmly that they'd begun their own championships to find new drivers. Drivers for cars like the RS 1800. This was a car designed explicitly for rallying, with a powerful fuel-injected 1790cc Cosworth BDE Mamy engine. zdecydowanie. A nie wiem, to ja tym Lotusem jechałem dlatego, bo to był mój Lotus po prostu, tak? A tutaj jechałem dlatego Forda, tak na dobrą sprawę. Dla Escorta. Kurde, no jedź. Strasznie mnie tutaj zabuksował na tym błocie. Homologation rules required that all cars entered into the Group B production, so Ford built 200 of them. To ciekawe. Opsa. The RS 1800 raced to victory after victory across the rallying world, on almost every continent and across every terrain type imaginable. No ja wiem, że to on taki terenowy, kurde. This car was basically unbeatable. No, przyjemnie się nim jedzie, ale strasznie się ślizga w niektórych The miejscach. RS 1800 brought home 17 World Rally Championship victories for Ford. Okej, a co będziemy porównywać? No właśnie. So, of course, Ford set out to design a better one. The RS 200 Evolution A, dobra, was to their te samo co answer. znam, zdecydowanie. A Mieliśmy okazję nim purpose-built pojeździć rally car kilka designed to odcinków do temu. one thing: win Group B. Dobra, czyli co, ten sam tor? With a 1.8 No i tu powinno iść zdecydowanie lepiej. Ford Cosworth BDT engine and all-wheel drive, the RS 200 had perhaps the best suspension platform of any car of its era. No jak ładnie tam fajerwerki na niebie migają. The chassis was fiberglass from Reliant, and the massive Ford parts bin was raided to give the car that iconic look. No zdecydowanie, tym to się jedzie. To w dodatku jeszcze samochód, który znam bardzo dobrze, bo sporo czasu nim pojeździłem. The end of Group B in the mid-80s meant the end of the RS 200 as a rallying car. No i super. Fortunately, Ford built over 200 as part of the homologation requirements for Group B, so you can still find them, if you're lucky. Okej, dobra, tu mieliśmy porównanie między Escortem i ten RS 200 bodajże, on tak się nazywa. Zdecydowanie ten drugi, zdecydowanie, chociaż ten Escort też nie najgorszy był. Okej, dawać wpływ, dawać hajs i lecimy dalej. Wow, suma nagród 12 baniek, prawie 13. Ale w sumie jakbym wszystko nawet co do jednego kredytu odkładał, to i tak bym jeszcze na zamek nie nazbierał. Dosyć dziwne. O, jest. You know, I really like this car. Not that I'd want to drive it for too long. Squeeze yourself in there and let's see just how fast you can make it go. Which won't be too fast. But hey, I could be surprised. O Jezu, to nam się trafiło? The Peel P50 has the dubious honor of being the smallest production car in the world. A one-door microcar coupe, featuring a 42cc air-cooled engine. No dobra, jedź, capable jedź. of a heinous 38 miles an hour. Jedź! Ale nie, rozpędza And a się nawet. handle, so you can pick it up and carry it with you when No you porządnie, get jak to work. skuter. And keep Może in by nawet jakiś mind wyprzedził. that this is the production version. The prototype had the single wheel at the front. Why would you think that was a good idea?
No Boże, przecież to się przewracało. Że to w sumie taki był skuter bardziej. In 2010, though, production restarted at Sutton Boże. So, if you'd like to A to own co ja tu a miałem modern mieć? incarnation Jak ja of miałem this, 3 gwiazdki I dostać? suppose you can. Ciekawe, ciekawe. Za prędkość? Da się tym rozpędzić jakkolwiek bardziej? Nie mam pojęcia. Okej, dobijamy kolejny... O, wheel spin, bardzo fajnie. No, mam nadzieję, że coś mi wpadnie w końcu ciekawego, a nie cały czas jakieś ubranka takie beznadziejne. Dobra, no to lecimy do kolejnego rozdziału. No, bardzo nierówne te rozdziały, jedne są dosyć długie, drugie są wyjątkowo krótkie. Okej, zobaczymy co tym razem. Hey there! How about a car with some actual legroom and some actual speed? This section's about what happened when McLaren decided to make a road car. You're going to enjoy this. No, to McLarenem to możemy teraz pojeździć jak najbardziej. Kurde, fajne. The track and the road have very different Ale jest fajne. requirements. For McLaren, that was a challenge they were more than willing to embrace. In 1988, they set out to create Ale przyjemnie brzmi finest strasznie sports fajnie car brzmi. the world has ever seen. By 1993, they had achieved their goal, and the honestly fantastic F1 was the result. 106 would be built across all variants, and it remains one of the W jakiej to klasie w ogóle jest? S1, dobra. very best road cars ever made. O, ale to fajnie brzmi. F1 has no Mega mi się turbocharger. podoba. That would have compromised the driving experience, increased complexity, and resulted in turbo lag. The F1 is a naturally aspirated supercar, one of the fastest in the world, in fact. Everything about this car is innovative, from the carbon fiber monocoque to the central driver position. McLaren threw Whoops. the book away when they designed the F1. Okej, trochę poniosło mnie na tym strzeleniu. No, cofniemy to, bo nie, bo tutaj... Wydaje mi się, że możemy nie wyrobić z czasem. A zasłuchałem się w to, co pani mówiła. The F1's monocoque chassis is incredibly lightweight, only 100 kilos all told, which posed a significant challenge because carbon fiber and fiberglass aren't great insulators. So, McLaren lined the entire engine compartment with gold. Ciekawe. Ale posłuchajcie, tak on brzmi. In 1998, the F1 prototype set the world record for fastest production car, a record that would stand for 2 decades. O shit, until the możemy nie zdążyć. Koenigsegg CCR claimed the crown. No, zapomnę. McLaren's racing heritage is so deeply ingrained in this machine that they took it to Le Mans in 1995 and faced off against purpose-built racing machines and won. Okej, z czym będziemy mieli porównane? So, with something like the F1 to live up to, where do you go next? Well, you throw the book away again and write an even better one. The result is the McLaren P1, a hybrid electric sports car that stands head and shoulders above the F1. The Dobra, to P1 ruszamy. GTR will hit 60 miles an hour in 2.4 seconds. That's O, jest 0.7 bydlak. seconds faster than the F1. That's an eternity for a supercar. The car's blistering performance is delivered by a twin-turbo V8. Okej, ile na tym radarze? supplemented by 282, tak? McLaren's ECU electric motor and instant power assist system. And they do mean instant. Turn around when it is safe to do so. Dobra, no dobra. Dobra, myślałem, że mi się coś zbagowało.
Okej, powinniśmy Remember zrobić, those tak? problems with turbo lag? O, jedziemy 300 ponad. McLaren solved that with the Spokojnie. hybrid drive. Pyk. While the turbos build pressure, the electric motor drives the wheels. No turbo lag, just torque. And because it's a Nice. hybrid, it has an all-electric range. Running on batteries alone, that's 6.2 miles. A bit more if you're going downhill. Fajna hybryda. Szczerze nie wiem, ten wcześniej bardziej mi się podobał. Tak, znaczy ogólnie, może nie prowadziło się go lepiej, ale zdecydowanie pod względem takiego wyglądu naprawdę mi się podobał. O, może się trafi coś ciekawego w końcu. No, no maciupeńka, no. Jakby było. Dobra, to lecimy z kolejnym rozdziałem. Szybko sprawdzimy, który to jest rozdział. Mamy tu 6 na 10. Kurde, no to jeszcze troszeczkę przed nami. I quite like sleeper cars. Did Alex ever Doskonale, tell you the story of what we got up to in rynku Colorado? There was this sleeper car competition, you see. Let's just say no one was ready for the sunbeam. Okej, ponownie never Lotus quite let go of the upgrade game. przed So in nami. addition to building their own supercars, they upgraded cars from other marques too. The Lotus Carlton was one such aftermarket upgrade. Lotus took a respectable four-door Vauxhall saloon and turned it into a supercar. Ty, ale on też From the ładnie outside, ciśnie. there are a few signs that this is something special. Wider wheel arches, that sort of thing. But under the bonnet, that's where the magic starts. Oczywiście w klasie S1. Jakby inaczej. Engine capacity was increased to 3.6 litres, and twin Garrett T25 turbochargers were added. The engine block was reinforced, and new crankshafts were forged by Opel and machined in Germany. At the roundabout, take the third exit. The tyres were widened, and the tyre compound from the Cały czas Lotus po tych Spring rondach was tak sobie used. skracam. To handle camber change issues, they put in the self-leveling suspension from the Opel Senator. The only upgrade they didn't put in was an electronic speed limiter. All of this resulted in the Lotus Carlton, designated Type 104 by Lotus. A 177 miles per hour supercar, masquerading as a four-door saloon. No. Only 950 of these custom gems were built, and they've become something of a modern classic. Ale ciekawy właśnie ma wygląd i bardzo szybki samochód wygląda na taki no, standardowy, nie? The Lotus Carlton was an example of how to turn a saloon into a supercar. But that's not the only thing Lotus got up to. In 1979, Chrysler approached Lotus to create a strict rally version of their Sunbeam three-door hatchback. Lotus, as you might imagine, rather enjoyed the challenge. They took the rear-wheel drive hatchback and changed everything that matters. They stiffened the suspension, improved the anti-roll wracamy. bars, and widened the transmission tunnel. No, też ładnie ciśnie, bardzo ładnie. Performance was increased by fitting a 2.2-litre version of the Lotus 911 slant four-cylinder engine, resulting in an impressive 250 brake horsepower, up from a meager 105 on the original. Tak, żyjemy dalej. Jeszcze tu nie ma co zastanawiać, bo to kawałeczek drogi nas czeka. Cóż, teoretycznie mogliśmy sobie przełajowo przejechać i też by dało radę. The Lotus
Sunbeam was revealed to the public in 1979 in Geneva to widespread praise in the motoring media. O kurde, ile jeszcze tych zakrętów przed nami. Zakrętów dużo, a czasu mało. More importantly, the Lotus Sunbeam saw racing success too. In 1980, Henri Toivonen won the 29th Lombard RAC Rally in his Sunbeam. Okej, już mamy ostatnią prostą, znaczy ostatni zakręt i ostatnią prostą przed nami. Dobra, uda się. It almost makes you wonder if Lotus should do more conversion. It's a silly question, actually. Lotus should do more conversions. In fact, I'll call them right now. Nie, dziękuję. Nie potrzebujemy patrzeć tutaj na listę wyników. Nie wiem po co mielibyśmy to robić. Dobra, lecimy dalej. Zobaczymy, co będzie kolejnym samochodem, czy samochodami. Jakie kolejne samochody będziemy testować, sprawdzać. I honestly think these might be some of the most beautiful cars in the world. And the story of how it came about is, well, really British. Get in the car and let's get this segment. Dobra, lecimy. Jaguara teraz mamy, tak? Jak się nie mylę. Jaguar Tak, Jaguar. E-Type S1. is a bit of a favourite of mine. The company is almost 100 years old and was originally founded to build sidecars for motorcycles. O, But this is the car that really set the bar, I think. The 1961 E-Type. When he saw it, Enzo Ferrari called it the most beautiful car in the world. High praise indeed. He wasn't alone in his admiration. Accolades have followed this car ever since. It's been in movies, comics, games and TV shows. no ładny jest, ale taki kurde niesterowny. I to mimo tego, że nie rozwija to jakichś oszałamiających prędkości, chociaż no 200 na blacie. Nie It tak was źle. solid too, with a design based on the D-Type that won the 24 Hours of Le Mans 3 years in a row. At the roundabout, take the second exit. Okej, idealnie, rondo pokonane. E-Type will tell you that the key to their reliability is to drive them regularly, as if you'd need the excuse. O, w tym tunelu jak się jedzie, to mega te samochody wyglądają. Bardzo fajnie się te światła odbijają. About 2,500 were built, and they're a common sight at auto shows, and surprisingly reasonably priced. All in all, an almost perfect Jaguar. Okej, prawie idealny Jaguar. The Ponieważ... E-Type was the successor to the Le Mans winning D-Type, but what would that look like if Jaguar designed it today? In 2013, Tak. Jaguar answered that question with the F-Type Project 7, a spiritual successor to the E-Type, and designed from the ground up to be the purest, most enjoyable Jaguar yet. A, kojarzę ten samochód. The car's heritage is proudly displayed in the gorgeous D-Type curves and the distinctive aero hunch behind the driving position. But like the E-Type, it's not just Nie wiem, co oni tam robili. O, też fajnie brzmi, szczególnie tutaj w tym tunelu.
Powered by a 5-litre V8 supercharged engine. With a fully aluminium body, it's blisteringly fast. With a 0 to 60 speed of 3.8 seconds. No, nieźle, nieźle. And a top speed of 186 miles an hour. Właśnie nie wiem, czy docisnę do tych 300. Must surely have been a carefully authored design. Actually, it started as a sketch by designer Cesar Pieri, thrown together one Friday in his free time. No, spróbujemy wrócić na nasz pas. Turn around when it is safe to do so. Jaguar's design director Ian Callum saw the sketch in a thumbnail on Cesar's computer during a meeting and asked him what it was. The rest is history. "250 Project 7s were built, as both a successor to the E-Type and as a celebration of Jaguar's victories at Le Mans. Dobra, troszeczkę musieliśmy zwolnić faktycznie, ale... No, ciśniemy dalej. Myślę, że dużej strat tutaj czasu nie mieliśmy. Ja też mam 500 metrów, więc lecimy. Słuchałem się w ogóle tę historię, bardzo ciekawe te opowieści są na temat historii samochodów. I think I speak for all of us when I say, thank heavens for Cesar's Friday afternoon doodle. Akurat tego Jaguara gdzieś tam kojarzę z warsztatu, z charakterystyczną kropę mam na drzwiach. To się przyjemnie prowadziło w sumie. Już niedaleko do kurtki zielonej, super, bardzo się cieszę. A moja ulubione zielone kurtki, a i spódniczki i czapeczki. Dobra, lecimy z kolejnym rozdziałem. Nie wiem, dzisiaj dosyć będzie długi odcinek, ale chyba zrobimy całość tej historii. Tak mi się wydaje. No i zostanie nam ten jeden odcinek jeszcze podsumowujący. O! Nam się trafiło teraz. For last. A spot of rallying in the most British car of them all. Get in, strap in, and let's nail this one. Wow, There's nieźle. one car built in Great Britain that is quite fairly considered one of the most influential cars of the century. It's a surprisingly spacious little city car with a side-mounted engine. It's an icon of popular culture. It's been built on every continent where there's a car factory. It's the Mini. Nie wiedziałem, że on ma silnik The poprzecznie Mini Cooper S montowany. was built to be a performance machine with deeper engines, twin carburetors and front disc No oczywiście jest jeden. brakes. Się zastanawiałem, co to This tak scrappy ciśnie. little machine would go Chore. on to achieve more than 30 racing victories in the 1960s and 1970s. A Mini Cooper S flying number 37 placed first at the 1964 Monte Jezu, jak to Carlo zawraca Rally. i Driven się by ślizga, Pat jest mała i Cocker and Henry kopa ma Niven. jak ja This pierdzielę. was the last time an all-British crew would win the Ale event. nie ma co ukrywać, to But akurat not the mini last kojarzę. time a Mini would. Też mam jedno mini At Monte zrobione, Carlo gdzieś in tam do wyścigów. 1966, Minis took the first, Chyba do wyścigów second dragsterów go and wypisuję third nawet. positions. They were all disqualified because they had dimming headlamps, not because they were winning everything in sight. In 1999, the Car of the Century Award was presented to the most influential car of the 20th century. The Mini came second. It was beaten by the Model T Ford. That's fair, I suppose. 5.3 million Minis would be sold, making it the most popular British car. I fajnymi nawet. To jest jedno z takich właśnie małych, lepszych samochodów, które się tam gdzieś tam prezentują nawet ładnie. And then in 2000, BMW resumed production of the Mini, breathing new life into the iconic mark. Oh. If the Mini of the 1960s had its sights set on the roads of Monte Carlo, the X-rayed Countryman has its eyes on something a little tougher. The deserts and rough terrain of the Dakar, for starters. A wit once said that the only thing mini in this monster was the pedal. That's rather than missing the point, I think.
Okej, tym razem mamy taki The X-ray przełajową Countryman wersję is mini. much bigger than the Mini Cooper. Tam It has to crossową. be. A stage of the Dakar demands literally tons of gear. You could call it a tank. It does rather sound like one. Kurde! Zasrane kamienie. Totalnie nie da się jego odróżnić, nie wiadomo, czy to da się przejechać, czy jak się tam przejedzie, to się zostanie na zawsze. When Mini's X-ray division set out to build this Cholera. thing, they had one goal in mind: winning the Dakar. And they did. Every year. From 2012 to 2015. In 400 meters, turn right. O Jezu, to jest naprawdę dobry samochód, ale totalnie mi nie idzie nim It's jazda. designed to be driven for 2 weeks over deserts and badlands, 5 kilometers above sea level. And it still handles like a hot patch on a nice bit of dry airspeed. Nie, jakoś wyjątkowo mi jazda nie szła tym samochodem. The heritage of a car like the Mini is more than who owns the keys to the shop. I fully expect to see Mini's wings flying for another century. Fajny właśnie, taki mini może by się przydał, żeby go to troszeczkę tam ogarnąć i pojeździć, pościgać się. Tylko nie różowe shorty. No okej, no i trafiła się czapeczka. Dobra, to lecimy. Chyba ostatni mamy rozdział przed nami. Więc no odcinek zapewne będzie kolosalnie długi. Ale no dobra, postarajmy się to dokończyć w takim razie. No This Bentley, is no proszę quite the państwa. story. Bentley at Le Mans in the 1930s. Gentleman races and heroic driving. A personal hero of mine. Take good care of the cars though. Both of them belong to me. Ale to chyba nie jest Bentley z lat 30, tak mi się wydaje. Bentley. A company founded in 1919 in Cricklewood, North London, and purchased by Rolls-Royce in the 30s. A Ładny. company synonymous with both racing and luxury. Ciekawe ile kosztuje. Perhaps the best example I know of those two extremes of British engineering. For almost a century, every Bentley was hand-built. Ciężko się jedzie tym teraz samochodem, bo ona tam coś gada, ja sobie tutaj czytam. So at the beginning of the Wsłuchuję się 21st w to. century, when I Bentley kurde, revealed their lecę first gdzieś tam poza mass-produced zakręt. car, there were a great many questions. A ja chcę je przejechać tak bez sztuczki, jakiejkolwiek. The car was the Continental GT, an elegant grand tourer that combined a racetrack pedigree with exquisite style and all the power you could need. No, jednym Bentleyem w sumie jeździłem dosyć sporo po zawodach teraz. The move to mass production has done nothing to blunt the Bentley experience. W trybie multiplayerowym. 2017 Continental Supersport is Wydawał sobie wyjątkowo fast, średnio radę. beautifully designed. Ale fajnie się nim jeździło nawet. Tylko to było coś większego, to nie było na pewno 3-drzwiowe, tylko 5. Kurde. 5-drzwiowe to był jakiś Bentley i... No i w sumie nie wiem, no niezły był. Nie był zrobiony chyba do klasy A. Miał dosyć niezłego kopa. I chyba w zimowym sezonie, nie, znaczy nie wiem w sumie w jakim sezonie, bo wyścigi multiplayerowe były na pewno jedne takie w zimowych, no to tam się sprawowało całkiem nieźle. Z racji tego, że
no konkurencja była dosyć taka nieprzygotowana na zimowe warunki, może tak to powiem. A tym Betlejem jak najbardziej dał radę. But never forget, Bentley's pedigree is racing, and the Bentley Continental embraces that. In 2007, a largely standard Continental Speed GT broke Bugatti's record for the flying kilometre on the frozen Baltic Sea. And then in 2011, they broke their own record. 205 miles an hour, both ways, on ice. Even when building these gorgeous Grand Tourers, Bentley is driven to excellence. Dobra, mamy końcóweczkę. O, tu przy zamku jesteśmy. Today, Bentley means modern, peerless luxury and elegance. But that's far from the full story. Okej, czyli teraz jechaliśmy tak bardziej współczesnym. O, właśnie, a teraz A century pojedziemy. ago, Bentley meant something else entirely. It meant Le Mans. In 1930, eccentric race team owner Dorothy Paget financed a rather special Bentley at the Le Mans. It was a 4.5-litre supercharged masterpiece, driven by Sir Henry Bentley Boy Birkin. It posted the fastest time on the day, but it failed to finish. But what a race it was! O, Sir Jesus. Henry's courageous driving forced Rudolf Caracciolla's 7-litre Mercedes out of the race at the cost of his own 113? victory. No nie wiem, ciężko będzie But się in tu doing rozpędzić. so, he ensured that the Bentley Sixes would take the victory. No, o, dobra, udało się. Aha, i teraz mam nie zwalniać. No dobra, no myślę, że to nie będzie bardzo ciężkie zadanie. Sir Henry knew he didn't have anything to prove. In 1929, the adventurer Mrs. Mary Victor Bruce had already driven the resolutely modern 4.5-litre Bentley at Montlhéry, setting distance, speed and endurance records. The Bentley's performance so annoyed Ettore Bugatti that he called it the world's fastest lorry. Najszybsza ciężarówka świata. O kurde, ciężko było dojechać. Oh, and when the blower finally went on auction in 2012, it fetched more than enough to get yourself a Veyron and a racing truck. Nice. O, taki samochód mieć gdzieś w kolekcji swojej, to kurde. To jeszcze na chodzie, żeby to mieć. Okej, zbieramy wpływ, zbieramy hajs i nie wiem, czy to jest ostatni to był rozdział, czy jeszcze mamy jeden przed nami. Odcinek chyba gdzieś około 50 minut nam wyjdzie tym razem. No ale tak jak mówiłem, no chciałem to już dokończyć przynajmniej tutaj. No i pozostaje nam jeden odcinek, myślę. Tak, że jeden odcinek jeszcze zrobimy. Like I told them, can't make a film about car culture around here without you in it, can they? I'll let you know if they need you back. Sure, dobra, w takim razie kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym, prawdopodobnie ostatnim odcinkiem z serii Forza Horizon 4, przynajmniej na jakiś czas. Do zobaczenia, hej hej!